Łatwe zamykanie, świetny system montażu i pełna wodoodporność. Dzisiaj wyjątkowo nie mówię o żadnej lampce, ale o torbie Tailfin Top Tube Bag Flip, której używam już od jakiegoś czasu. Torba jest wodoodporna i świetnie wykonana. Montaż odbywa się za pomocą pasków lub śrub do ramy. Bardzo łatwo się ją zamyka. Ma w środku dodatkową kieszonkę, na przykład na jakieś płaskie przedmioty typu dokumenty czy telefon. Dostępne są dwie pojemności tej torby, 1,1 lub 1,5 litra. Fajną sprawą jest też ekologiczne opakowanie. Nie spotkałem się jeszcze, szczerze mówiąc, z czymś takim. Torba przyjechała do mnie w kartonie, była zawinięta w bibułę i nie było tu żadnego plastiku. W zestawie jest też zapasowy pasek i śrubki do mocowania do ramy, gdybyście nie mieli. Waga wersji 1,5 litra to 187 gramy i przez producenta dedykowana jest ona do MTB, a mniejsza do szosy i do gravela. Ja mam większą ze względu na to, że chciałem, żeby zastąpiła mi paśnik. Przerobiłem już trochę różnych toreb i doszedłem do wniosku, że najwygodniejsza dla mnie torba na przód roweru to właśnie taka płetwa rekina. Miałem torbę w ramę, ale była dla mnie ona niewygodna i ten system zamykania na suwak oraz to, że dostęp był utrudniony, jakoś mnie nie przekonały. Miałem też piórnik tak zwany od Jackpacka, czyli torbę mocowaną tak w poprzek na kierownicy, ale nie była ona również dla mnie wygodna ze względu na to, że po pierwsze nie była wodoodporna i trzeba było zakładać na nią taki pokrowiec, który mnie strasznie wkurzał. Po drugie, dyndała się i obijała trochę o ramę, więc musiałem jeszcze specjalnie zabezpieczać ramę. Dostęp do niej też był trochę utrudniony ze względu na to, że zwisała po prostu pod kierownicą i wyjęcie z niej czegoś w czasie jazdy nie było wcale takie łatwe, a już zwłaszcza wyjęcie tego jedną ręką, także to też mnie nie przekonało. Miałem i mam nadal też paśnik od Jackpacka również, którego używam, ale jedynie na jakieś takie dłuższe jazdy, gdy już muszę zabrać naprawdę dużo rzeczy, przekąsek i tak dalej, to wtedy to jest wygodne, ale na co dzień trochę mnie to wkurza, bo również obija się o ramę, zaburza trochę wygląd roweru i aerodynamikę, także też jakoś nie jestem wielkim fanem tego rozwiązania, chociaż muszę przyznać, że jest to wygodne pod kątem właśnie takich przekąsek, które są łatwo dostępne w czasie jazdy. Po sprawdzeniu tych różnych modeli stanęło na tym, że taka torba na górną rurę ramy jest dla mnie najwygodniejsza. Jaka powinna być taka torba? Moim zdaniem powinna być przede wszystkim wodoodporna, żeby nie bawić się w te wszystkie pokrowce. Powinna być też łatwo dostępna i z możliwością otwarcia jej jedną ręką w czasie jazdy. Oczywiście są też torby na suwak, ale sprawdzałem różne i zwykle ten suwak wcale tak łatwo nie chodzi. Tak więc stanęło na płetwie rekina. Jaka powinna być? Z klapką, bo otwierając taką torbę wiele razy w czasie jazdy, na przykład na jakimś ultramaratonie lub długim dniu jazdy, otwiera się naprawdę wiele razy, może nawet setki razy. Powinna być też wodoodporna. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego są producenci, którzy nadal robią torby, które nie są wodoodporne. Są tam jakieś kapturki, pokrowce, jakieś takie rzeczy, które można bardzo łatwo zgubić, które może porwać wiatr i które nigdy do końca takiej torby nie zabezpieczają. To jest sprzęt do użytku na dworze, więc można się spodziewać, że będziemy nieraz jechali w deszczu czy w ulewie i to ma być po prostu wodoodporne. Ta torba taka jest. Chciałem też, żeby ta torba nie miała paska, który chwyta za podkładki pod mostkiem, czy tam za rurę sterową, dlatego, że mam taką torbę i wiem, że nie jest to do końca dobre rozwiązanie, zwłaszcza w rowerze na przykład, który ma te podkładki nie okrągłe, tylko już jakieś trochę takie aero, albo na przykład nie mamy podkładek pod mostek i też nie ma za co chwycić. W moim wypadku, w mojej szosówce, efekt jest taki, że właśnie mając takie podkładki aerodynamiczne, one są w kształcie trochę prostokąta. Jak skręcam mocno kierownicą, to ten pasek się po prostu naciąga, to wszystko trzeszczy, mimo że tam jest jakiś luz, to jest jakoś elastyczne, ale nie przekonuje mnie to rozwiązanie. Też trzeba te podkładki jakoś tam obklejać, bo to się wszystko wyciera od kręcenia kierownicą i jeździe w pyle. Także chciałem, żeby tego nie było. No i prawda jest taka, że ta torba Tailfina wszystkie te moje wymagania spełnia. System mocowania w tej torbie jest absolutnie fantastycznie rozwiązany. Użyto tutaj gumowych pasków i takich podkładek z naprawdę przyczepnej i wysokiej jakości gumy. Trzyma się to naprawdę super. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo wiele toreb jest mocowane na różne paski. Na przykład moja Apidura ma takie rzepy. Ale tutaj jest to rozwiązane naprawdę rewelacyjnie, bo ta torba po prostu siedzi jak przykręcona.
Niestety na tym gravelu, na którym ją przed chwilą widzieliście, te śruby mocujące chyba są za blisko mostka zamocowane i torba się po prostu nie mieści. Nie byłem w stanie jej tam przykręcić, ale wydaje mi się, że to już jest trochę kwestia ramy, że każda rama może mieć te otwory trochę w innym miejscu. No tutaj one są za blisko. Prawdopodobnie ten mniejszy rozmiar torby, która jest po prostu krótsza, no tutaj by weszła i też mógłbym ją przyczepić. Co istotne, w niektórych torbach trzeba takie otwory dopiero nawiercać, czy coś tam robić. Tutaj one są już fabrycznie zrobione, więc wystarczy przełożyć przez nie śrubki i dokręcić ją od góry, wyjmując tą wkładkę w torbie. Jak widzicie, torba jest trochę duża i wystaje tutaj poza obrys i wysokość mostka. Jest też dosyć szeroka. Wersja mniejsza, z tego co patrzyłem, jest zdecydowanie niższa i praktycznie zrównywałaby się tutaj z mostkiem. No i nie byłaby też taka szeroka, bo o tą można czasem zahaczyć kolanami. No ale ja chciałem tutaj tą wersję jak największą, żeby nie musieć wozić paśnika. Sprawdziłem też, że wchodzi tutaj 18 tego typu batonów, co jest moim zdaniem już całkiem niezłym wynikiem. Mam tutaj różne wersje, ale wszystkie ważą według producenta około 40 gramów, także możecie sobie porównać do waszych toreb, ile tam batonów wchodzi. Zalety tej torby to wodoodporność, system montażu, wyjście z przodu torby na kabel, dwie pojemności torby do wyboru i jest też wersja zamykana na zamek, wygoda używania, dodatkowa kieszonka wewnątrz, designerski wygląd i jakość wykonania, opakowanie bez plastiku. Jeżeli chodzi o wady, to jest nią niewątpliwie cena tej torby, bo jest to 375 zł na stronie producenta w tej wersji pojemności, ta mniejsza jest trochę tańsza. Oraz to, że otwory w moim wypadku nie pasują do ramy, ale może to być kwestia ramy tego roweru. Reasumując, jest to genialnie wykonana i zaprojektowana torba, która praktycznie nie ma wad. Rewelacyjny produkt i szczerze Wam ją polecam, bo jak na razie spisuje się bardzo dobrze. Jak coś się zepsuje, połamie albo rozklei, to dam Wam znać. A Wy jakich toreb używacie? Dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku.